Ulica jest pusta, nie ma tu nikogo. A gdzie są wszyscy? Jedzą w tej chwili. Wszyscy są teraz na foodcourtach ramadanowych albo po prostu w domach sobie coś zajadają. Ulice są puste, nie ma nikogo. Jak w pandemii normalnie. Zobaczcie, food court jest całkowicie pusty. W galerii nie zjemy. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, a jest godzina 14, zaznaczam. To nie jest przed otwarciem ani po zamknięciu. Teraz łamie Ramadan. I co mi za to grozi? O cholera, idzie policja. Po placu chodzi policja i sprawdza, czy Ramadan nie jest łamany. Cześć. Wiele osób pytało mnie, czy warto, czy w ogóle można jechać do kraju muzułmańskiego w czasie Ramadanu. Postaram się odpowiedzieć na właśnie to pytanie w tym filmie. Przede wszystkim zależy, do jakiego kraju jedziemy. Są kraje, w których za złamanie zasad Ramadanu grożą surowe konsekwencje, takie jak grzywna albo nawet pobyt w więzieniu. Gdzie możemy nabawić się kłopotów jako turysta? Na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wielu Polaków jeździ do Dubaju, a tam zasady Ramadanu powinny być przestrzegane zarówno przez lokalnych muzułmanów, jak i turystów. Bardzo restrykcyjne prawo ma też Arabia Saudyjska i Somalia. Akurat do Somalii wybiera się mało ludzi, więc może nie będziecie mieć z tym problemu, ale opowiem Wam o Ramadanie na przykładzie Malezji, w której właśnie się teraz znajduję. Akurat dziś zaczął się Ramadan i żeby nie trafić na takie puste hale z jedzeniem, które normalnie tętnią życiem, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Więc postaram się rozwiać w tym filmie wszystkie wątpliwości na temat Ramadanu, abyście nie chodzili po prostu głodni. O ile w Malezji nie słyszałem o przypadku, nie udało mi się znaleźć informacji, żeby ktokolwiek poniósł jakieś konsekwencje prawne w ostatnich latach w przypadku złamania zasad Ramadanu. Nie ma konsekwencji ściśle prawnych, są tylko społeczne. Tak, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwłaszcza w Dubaju, były przypadki w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że turyści zagraniczni trafiali do aresztów. Na przykład niemiecka para trafiła do aresztu za całowanie się na ulicy podczas Ramadanu. Znowu jeden Brytyjczyk też zmarł w areszcie, do którego trafił za przeklinanie na ulicy. Więc zdarzają się tego typu przypadki. Też znowu niemiecka turystka w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej trafiła do więzienia za to, że rozmawiała po prostu z muzułmanami na ulicy, czego też czynić nie można. Nie wiem, w jakim stroju była, być może była w zbyt kuszącym stroju i mieli oni przez nią nieprzyzwoite myśli. Tego już media nie podały. Ale trzeba uważać, bo nie tylko właśnie jedzenie czy picie to jest łamanie zasad, ale też nieprzyzwoite zachowania, właśnie jakieś obsceniczne. Też udało mi się znaleźć informację, iż w Maroku pewien 18-latek dostał 3 miesiące więzienia za palenie papierosa podczas Ramadanu. Więc palenie też jest zakazane, a już broń Boże picie alkoholu. Pamiętajcie o tym. Ważne, gdzie się wybieracie i sprawdźcie najpierw prawo, jakie obowiązuje w danym kraju, bo przez jakąś taką głupotę można sobie naprawdę narobić problemów. I nikt nie będzie patrzył na to, czy jesteście turystą, czy nie. A polska ambasada Wam na pewno nie pomoże i mam w tym bardzo duże doświadczenie, o czym będzie niebawem osobny film. Przede wszystkim, co to jest Ramadan? Ramadan jest to święty miesiąc muzułmanów, czyli okres jak gdyby Wielkiego Postu dla katolików. Z tym, że muzułmanie mają troszeczkę więcej wyrzeczeń. Sam termin Ramadanu jest ruchomy, tak samo jak Wielki Post u katolików i zależy od fazy księżyca. Podczas Ramadanu muzułmanie nie mogą spożywać posiłków ani pić żadnych napojów od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie nie mogą również oddawać się żadnym rozrywkom oraz uciechom cielesnym, czyli na przykład współżyciu seksualnemu. Nie mogą też mieć żadnych grzesznych myśli. Śniadania w hotelach podawane są od godziny 5 do godziny 8.
Już teraz się rozwidniło, jest godzina 7:20 i jak widać na sali są sami Hindusi i Chińczycy. Muzułmanie już skończyli jeść przed godziną 7, kiedy jeszcze było ciemno, no bo już kiedy się rozwiedli, no to Allah by zobaczył, że łamią Ramadan, więc musieli zjeść jeszcze za ciemnej nocy. Jeżeli chodzi o Malezję, Ramadan będzie wyglądał zupełnie inaczej, w zależności od tego, w jakim stanie się znajdujemy. Ramadanu praktycznie nie odczujemy w takich miejscach turystycznych jak Kuala Lumpur, Penang czy Langkawi. Tam część lokali będzie po prostu zamkniętych w dzień, ale duża liczba będzie otwartych, więc większość turystów nawet nie zauważa. My jako turyści nie musimy stosować się do zasad Ramadanu, akurat w Malezji, ale powinniśmy unikać ostentacyjnego jedzenia i picia w miejscach publicznych, żeby po prostu nie drażnić muzułmanów. No wiadomo, jak ktoś cały dzień nie je, nie pije, no to zrobi mu się szkoda, kiedy zobaczy osobę, która zajada się na przykład hamburgerem czy kurczakiem. Wam też byłoby szkoda, gdybyście nie jedli cały dzień. Logiczne. Ale nie musimy w ogóle pościć. Knajpy będą pootwierane, nawet te muzułmańskie, tylko mają one po prostu zakaz sprzedaży muzułmaninom jedzenia. Więc możemy czasem zobaczyć w jakimś lokalu na przykład kartkę, że podczas Ramadanu muzułmanie nie są obsługiwani. Pomimo dość ostrych obostrzeń dla muzułmanów, w Malezji Ramadan jest traktowany jako festiwal obżarstwa. Nie jedzą cały dzień, żeby zjeść obfitą kolację wieczorem. Jest mnóstwo właśnie bazarów ramadanowych, które są rozstawione w każdej dzielnicy miasta, w każdej wiosce. Są to po prostu takie rzędy białych namiotów, gdzie kupimy naprawdę wszystko w dość dobrych cenach. I tutaj sprzedają właśnie jedzenie na wynos. No i ludzie przyjeżdżają, kupują. Każdy udaje, że bierze to jedzenie i będzie jadł je po zbroku. Tymczasem pewnie spożywają sobie gdzieś w ukryciu, jak nikt nie widzi. I te stragany ramadanowe zaczynają się dopiero od 15, żeby wcześniej po prostu ich nie kusiło. Kupiłem sobie właśnie napój czekoladowy, ale zobaczcie, dostałem go zapakowanego w torebce i powiedział, że nie mogę go pić przed zachodem słońca. Oczywiście nie będę tyle czekał, po prostu trzeba się udać gdzieś tutaj za winkiel i zaraz go wypiję. Teraz łamię Ramadan. I co mi za to grozi? Nie ma w Malezji konsekwencji prawnych. Kiedyś były, ale to prawo zostało zniesione. Obecnie można się tylko narazić na potępienie społeczne. Czyli mogę zostać, nie wiem, wytknięty palcami, wykluczony z lokalnej społeczności, ale do więzienia za to nie trafię. I zobaczcie, trzeba jeść po kryjomu w hotelu jedzenie, bo nie pozwolili jeść na ulicy, a knajpy są zamknięte. Do czego to doszło? Miasto normalnie sparaliżowane, jest pusto na ulicy. I tutaj ludzie wracają sobie już z targowiska. Każdy pokupił torbę jedzenia. Czekają na taksówkę wodną i będą czekać do zmroku, żeby to wszystko zjeść. I wieczorem zaczyna się festiwal obżarstwa. Wszystkie restauracje przygotowują też specjalne promocje, tak zwane zestawy ramadanowe. I oni wszyscy się tym po prostu zajadają. Rano przed świtem tak samo kolejna uczta. Więc no jest to na pewno bardzo niekorzystne dla organizmu. Takie na przykład zestawy sobie jedzą jako kolację albo jako śniadanie jeszcze właśnie takie przed świtem. Tutaj cena 48 za osobę akurat w hotelu. I jak widać głównie mięso. Za bardzo warzyw oni nie uznają, więc tanie to nie jest. Tutaj też bufet ramadanowy, 66 ringgitów od osoby dorosłej i też mamy różne tutaj mięsa, zupę cebulową, jakąś sałatkę, więc no do wyboru, do koloru. Do zachodu słońca zostało 10 minut. W parku jest tłum ludzi, rozłożyły się już pikniki, koce piknikowe. Tutaj jest właśnie food court ramadanowy, też w okolicach parku. Wszyscy czekają, aż słońce schowa się za horyzont. I zaraz zacznie się tutaj wielki festiwal obżarstwa. I tutaj
można sobie zakupić wszystko. Z tym, że tu się nie spożywa na miejscu, tylko jest to właśnie na wynos. I mniej więcej o 20 to się już zacznie tutaj powoli składać. Ramadan kończy się w momencie zajścia słońca za horyzont. Akurat dziś jest to dokładnie godzina 19:20. Przed chwilą rozległ się wybuch oznajmiający koniec postu i wszyscy zaczęli spożywać. Zobaczcie, jak tutaj rodziny rzuciły się na jedzenie, na picie, jak zaczynają jeść. Wszyscy jedzą, wszyscy piją. Z meczetów rozległy się teraz głosy. Widać takie uśmiechy na twarzach. Wszyscy się cieszą, że wreszcie po całym dniu mogą się najeść. No coś pięknego, niesamowitego. Patrzcie, tak wygląda kolacja ramadanowa. Taki bufet kosztuje no, jakieś 100 zł w przeliczeniu na złotówki. Nawet w sumie niecałe 100 zł, mniej jak 100. Możemy jeść wtedy w opór to wszystko tutaj. Ile chcemy do oporu. Przez jakieś 2,5 godziny. I tak oni się zajadają właśnie nocami. Cały dzień nie jedzą, a później jest wielka uczta, wielka feta. Ciastek 1000. I to takie wiatraczki są od much, żeby muchy tu nie siadały po prostu. To oczywiście nie wszystko, bo tu są jeszcze dania, o tu już chyba zjedli, właśnie tylko kości leżą. Tu były jakieś pieczone barany. Tu mamy sosy i mięsa. Tu mamy różne przystawki. Tu kolejne jakieś mięsa zapiekane, zupy. I w tych wszystkich brytwannach są też różne dania. A tutaj sataje, czyli takie przekąski na patyczku. Jest też zespół na żywo. I tak sobie jedzą. Ci bogatsi oczywiście, bo nie każdego stać, aby 100 ringgitów sobie zapłacić za coś takiego. No ale wybór tu jest. Myślę, że jest co najmniej kilkaset dań, żeby sobie wybrać w takim miejscu. No nie do przejedzenia, naprawdę. Tak więc w zasadzie jedyny minus dla nas to to, że będziemy musieli troszeczkę inaczej poszukać jedzenia niż zwykle, bo część lokali może być zamknięta, ale to nie oznacza, że będziemy głodować, bo nie będziemy głodować. Wystarczy po prostu znaleźć to jedzenie w innym miejscu niż, powiedzmy, szukaliśmy wcześniej. No i zamknięte są te słynne malezyjskie food courty za dnia. To jest duża strata. Ale teraz przejdę do plusów podróżowania w Ramadanie, bo takie też są i to są bardzo mocne. Przede wszystkim w Ramadanie życie toczy się spokojniej. Nie ma korków na ulicach, ulica jest pusta, nie ma tu nikogo. A gdzie są wszyscy? Jedzą w tej chwili. Wszyscy są teraz na food courtach ramadanowych albo po prostu w domach sobie coś zajadają. Ulice są puste, nie ma nikogo, jak w pandemii normalnie. Nie ma tłumów w atrakcjach turystycznych, oni wtedy nie jeżdżą. Siedzą w domach, pracują trochę mniej i śpieszą się do domu na wieczorną kolację. Nie przysiadują też w knajpach, nie przysiadują w tych właśnie food courtach. Stąd wszędzie jest mniej ludzi, jest spokojniej. Jest to idealna właśnie pora na zwiedzanie. Jeżeli chcemy sobie pozwiedzać kraj, no to jest właśnie wymarzony czas, bo i będą tańsze hotele, po prostu jest mniej ludzi. Będzie mniej ludzi w tych wszystkich atrakcjach turystycznych na wyspach i tak dalej. Jest 14:30, południe. Restauracje w galerii świecą pustkami. Oni jeść teraz nie mogą. Zobaczcie, faktycznie nie ma ani jednego klienta, ale knajpa otwarta. Ale kiedy kończy się Ramadan,
Wtedy jest kilka takich dni świątecznych, więc warto sobie właśnie sprawdzić, planując podróż do kraju muzułmańskiego, kiedy ten Ramadan będzie się kończył, bo jest to taki najgorętszy okres, tak jak w Europie święta Bożego Narodzenia. I wtedy wszystkie hotele są zapełnione, loty wykupione, ciężko jest znaleźć jakieś wolne miejsca. Te ceny są kilkukrotnie droższe, więc zapłacimy dużo więcej kasy, no i postoimy też w korkach. Tak więc nigdy nie podróżujmy na zakończenie Ramadanu do kraju muzułmańskiego, ale już w trakcie jego trwania jak najbardziej, bo jest spokojnie. Zobaczcie, siedzę sobie na promenadzie, która normalnie jest zatłoczona, tutaj też jest mnóstwo straganów, hałasu. Dziś nie ma tutaj nikogo, tylko z meczetu naprzeciwko dobiegają jakieś modlitwy. Więc ludzie żyją sobie spokojniej, więcej się modlą. Dla nas, poza tym, że musimy poszukać pożywienia w innych miejscach, nie zmienia się nic. Ale tak jak powiedziałem, nie będziemy na pewno przymierać głodem, a już na pewno nie w kraju jak Malezja, gdzie żyje ze sobą kilka kultur. Muzułmanie stanowią tutaj tylko 60%. Pozostałe 40% są to Chińczycy, Hindusi, Tajowie i ich knajpy są normalnie otwarte i zjemy sobie tam czy wypijemy piwo, tak jak w każdym innym miesiącu roku. Mam nadzieję, że ten film rozwiał Twoje wątpliwości odnośnie Ramadanu i nie będziesz się już obawiać podróżować gdziekolwiek podczas tego miesiąca świętego dla muzułmanów. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli masz jakieś doświadczenia związane właśnie z podróżami w okresie Ramadanu, podziel się z nimi w komentarzu. Chętnie też poczytam, jak to wygląda w innych krajach. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!